Cześć, ja jestem Zuza, a przed Wami kolejny odcinek z papierowych gierek. Dokładnie, dzisiaj mamy troszkę taką kartowo-tarotową gierkę. Tytuł to The Tea Shelf, tak? Czyli półka z herbatą, jak tytuł wskazuje. Jest to gra taka bardzo, no tak naprawdę storytelling, czyli gra w opowiadanie historii. Motyw jest taki, że tu przy szklance herbaty spotyka się dwie osoby w jakiejś relacji. Jakiej? To jest już dowolność. Autor mówi, że relacja jest dowolna. Dobrze by było, sugeruję, żeby była to jednak bardziej relacja taka prywatna niż służbowa, tak? To jest taka, to symbolizuje właśnie tą tea shelf, czyli tą półkę z herbatami tutaj. Startujemy sobie na Ace of Cups. To są karty tarota oczywiście, tak? Startujemy na Ace of Cups i wędrujemy sobie tutaj tym pioneczkiem, taki mam pionek, wędrujemy sobie i każda, że tak powiem, tu element, ta karta to jest jakiś motyw, który mamy mniej więcej już rozpisany. Tu są herbaty. Do każdej jakby tej karty dobieramy jedną ze stosu, która nam trochę doprecyzowuje motyw jak idzie rozmowa. Jeżeli trafimy na Ace of Swords, czyli asa mieczy, gra się kończy, czyli to jest tak zwana kawa. Kończymy ostatnim dialogiem, ostatnim takim motywem i gra się kończy. I zostawiamy tą relację, że tak powiem, już na tym etapie, na którym ją wtedy zastaliśmy, na tym etapie, na którym zastaliśmy sobie kawę, czyli ten Ace of Cups, Ace of Swords. Ace of Cups zaczyna, Ace of Swords po prostu kończy. On gdzieś tutaj jest wtasowany, ja do końca nie wiem gdzie. No i także tak. Link do gierki oczywiście będziecie mieć w opisie, jak zwykle. Stworzyłam pierwszy jakby taki, rozrysowałam sytuację, relacje naszych bohaterów i myślę, że będę dosyć skrótowo to tutaj nagrywać. Nie będę Wam, tak że tak powiem, na materiale wpisać tego wszystkiego, po prostu więcej będziemy sobie dyskutować, rozmawiać w międzyczasie, a na końcu przeczytam Wam, jak ten dialog przy herbacie, co z tego wynikło. Generalnie bohaterowie to Mary i Tony. Mary to miłość Tonego z dziecięcych lat. Za namową mamy Mary spotyka się z Tonym, by odnowić kontakt. Tony ma mieszane uczucia wobec tego spotkania. Rozsądek dorosłego mężczyzny mówi jedno, ale serce, pamiętające emocje, które towarzyszyły młodemu chłopakowi, wie swoje. Spotykają się w starej herbaciarni. To spokojne i ciche miejsce. Siadają razem do stolika. Mary zaczyna rozmowę. No ta historia tam zaczyna się od tego, że Mary coś mówi, tak? I jest to związane z tą herbatą, tą startową herbatą. Ona zawsze jest taka sama. Startowa herbata to Ace of Cups, ona jest tutaj. Jest to zielona herbata, tak? I tu jest jakiś motyw, taki ton rozmowy, tak? Mogę sobie wykorzystać, to jest sugerowany ton rozmowy przy tej herbacie. Tu są różne herbatki, będziemy je zwiedzać. No i oczywiście prompt, czyli tak jakby taką sugestię, co też można by dodać do tej rozmowy. Jakieś takie bardziej konkrety. Generalnie mam tutaj taki, że ta herbata jest roślinna, trawiasta i zielna. Możemy to przekuć tak naprawdę coś takiego, że jest to rozmowa dosyć na takim stabilnym gruncie, spokojnym. Zaraz zobaczymy, co będzie tym, nie wiem, motywem, pytaniem, tym takim, taką tak naprawdę rozmową, tematyką rozmowy. Mamy tutaj 6 of Pentacles, czyli tak zwanych bodajże denarów. Szóstka to jest Silence i Rift. Generalnie co żałujesz, czego nie powiedziałaś, tak? Myślę, że motywem tutaj będzie coś takiego, że no
generalnie matka powiedziała, że Tony wrócił do rodzinnego miasta, że zaczął przebywać trochę dłużej u rodziców. No i generalnie możemy uznać, że Mary jest troszeczkę zawiedziona, że nie powiedział, że on nie powiedział jej wcześniej, że sam osobiście, że ona musi przez matkę dowiadywać się, że Tony wrócił do domu. Tak, to jest taki dosyć ciekawy motyw. Troszeczkę jest taka zła na niego, taka zawiedziona, tak? Okej, teraz powiedzmy, że teraz Tony, także powiedzmy, że jedna karta będzie z strony jednej osoby dialog, być może jakaś refleksja, scenka, tak? Może powiedzmy tutaj. To teraz Tony jej odpowie na tą tak jakby trochę atak, tak? Trochę go zaatakowała. Mamy tutaj star, zaraz zobaczymy, co to oznacza. Okej, mamy tutaj, to jest herbatka, ostra herbatka owocowa. To jest taka pikantna, ostra, owocowa. Czyli tutaj ta odpowiedź będzie taka trochę ostra, pikantna, troszeczkę taka z zadziorem, według mnie może być nawet. On może być trochę taki, czuć się urażony. Zaraz zobaczymy, co on tam powie. Czwórka to jest wsparcie, zachęta. Czyli powiedzmy, że on tak odpowiedział i troszeczkę tak złośliwie, że i tak zadziornie, coś w stylu, nie wiem, myślałem, że będziesz na mnie czekać, coś takiego może. Tak to by było fajne, to by było spoko, można by to fajnie wpleść, więc on ją tak trochę z pazurem i zadziornie. Zobaczymy, co na to zaraz odpowie. Okej, pójdźmy sobie teraz tutaj, zobaczymy, co mu odpowie Mary na tą zaczepkę. I tutaj mamy taki motyw ciepły, taki bogaty i delikatny, tak? Czyli możemy powiedzieć, że ona przyjęła jego śmieszki jako takie dosyć przyjazne, przyjacielskie, nic takiego w kontekście właśnie miłosnym nie uznała, bardziej tak się zaśmiejmy, tak? Zobaczymy, co ona teraz jeszcze powie, trochę szczegółów. Generalnie to mamy coś takiego jak dotyk, gest i pytanie, dlaczego ty się tak czujesz, tak? Może po prostu spłaszczyła tę jego próbę takiej zaczepki i natomiast zajęła się bardziej problemem, bo generalnie taki motyw wymyśliłam, że wymyślił sobie Tony, że ma dużo na głowie i dlatego się do niej nie odezwał, że dużo się u niego dzieje. I teraz Mary się zapyta, bardziej się przejmie tym, co się u niego dzieje, niż dlaczego on wypowiedział akurat w ten sposób to zdanie, tak? Generalnie Mary przy okazji zapytała go też o to, czy to coś z pracą, tak? Czy bardziej się zainteresowała tą drugą częścią jego wypowiedzi niż tym jego próbą takiego, nie wiem, wyznania być może uczuć trochę kierunkowego. Więc zobaczymy, co teraz Tony jej odpowie na to pytanie. Tutaj mamy tak zwaną angielską herbatę, English breakfast, czyli angielskie śniadanie, taka herbata. I to ma taki wydźwięk mocny, silny, odważny i pełny. Czyli Tony coś będzie tutaj działał, coś bardziej odważnie w temacie. Zobaczymy też, jaki motyw podejmie. Czy wyzna jej coś, pójdzie o odwagę i wyzna jej prawdę, może związaną z pracą? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Pauza i przerwa. Czyli powiedzmy, że właśnie po to wyjechał tutaj, wrócił do rodzinnego miasta, że tak powiem, na wieś, na taką prowincję, żeby się oderwać od tego nadmiaru wszystkiego, od nadmiaru bodźców. I być może właśnie chciał sobie zrobić przerwę od wszystkiego i odpocząć. I może to będzie dobry motyw właśnie na jego odpowiedź. Generalnie Tony odpowiedział, że musi uciec od tego, tak jak wcześniej właśnie myślałam, że tak będzie i tak też pociągnęłam tą historię i
Tony pięknie odbił piłeczkę i zapytał się, co u Mary, czy co tam się u niej dzieje, tak? Zapytał też, czy dalej uczy w szkole, bo z założenia tej historii Mary jest nauczycielką, takiej lokalnej, tutaj niedużej szkole podstawowej, czy coś takiego, tak? Teraz Mary będzie odpowiadała. Zobaczymy, co ona odpowie. Okej. I ta herbatka oznacza coś takiego, że gorzki początek, ale za to słodki finish, taki słaby start, ale końcówka bardzo dobra. Być może to dotyczy jej pracy właśnie, że było ciężko, że miała chwilę słabości, ale może się jakoś to wyklarowało. Zaraz zobaczymy. To jest właśnie ten czwórka, czyli to jest ten symbol wsparcia, więc być może, że możemy wprowadzić tu jeszcze jedną postać w kontekście na przykład jakiegoś, no nie wiem, kogoś, kto jej pomógł, tak? Kto jej zapewnił wsparcie w tej trudnej dla niej chwili. To może być dobry motyw, że zacznie opowiadać o jakimś mężczyźnie, który gdzieś tam się pojawił w jej życiu. Tu się będzie gotowało teraz. No więc Mary opisała Alexa, który jako to taki wielki księciu na białym koniu, wybawiciel, uratował ją od tych ciężkich początków pracy, pomógł jej, jego pomoc była dla niej bardzo cenna, tak naprawdę nie do opisania. No ale Tony nie zna tego Alexa i zapewne chciałby go poznać. Więc to będzie motyw pewnie zapytania, kim jest ten owy Alex? Kim jest owy Alex? Lecimy, zobaczymy, co nam to przyniesie. Ta herbatka mówi, że jest taki motyw chłodny, miękki, ziołowy. Chłodny i miękki, czy powiedzmy, że ona tak nie za bardzo jest... Tony nie za bardzo jest zadowolony, stara się tego nie pokazywać, ale jego ton jest na tyle chłodny, że to jest do odczucia, więc teoretycznie zaraz zobaczymy, co on jeszcze tam powie, co to za motyw będzie. Więc to oznacza taką stratę, taki brak czegoś, no i taką parodię troszeczkę, więc powiedzmy, że on tak chłodno, że to odpowie jej, starając się nie urazić, aczkolwiek będzie na tyle widoczne, że Mary będzie musiała to zauważyć, że coś mu nie pasowało. Generalnie Tony tam dosyć tak zgryźliwie to powiedział, bo powiedział coś takiego, że kim on jest, bo tak naprawdę z jej opisu to brzmi bardzo jak taki książę z bajki, który ratuje damę w potrzebie, tak dosyć sparodiował tą całą jej historię, tak spłaszczył ją, tak? Idziemy sobie teraz tu, zobaczymy, co nam tu da. To jest bardzo ciekawe, bo ta herbata jest matcha, ma wydźwięk ostry, roślinny i pikantny finish, czyli teoretycznie ona może dogryźć nawet w swojej wypowiedzi, że książę w jej życiu to coś, czym nawet jej brakowało. I tak mu właśnie odpowiedzieć, żeby aż go zapiekło na samym końcu. Możemy coś takiego zrobić. Możemy uznać, że właśnie mu dogryzła i powiedziała, że być może takiego księcia właśnie potrzebowała dokładnie, więc może była to jej potrzeba, żeby takiego księcia spotkać, że sama tego chciała, tak? No i że nie jest damą, która potrzebuje pomocy, bo sama umie zadbać o własny interes. Jest taka dosyć niezależna, tak? Zaraz zobaczmy, co jej odpowie. To jest herbatka cynamonowa brzoskwinia i generalnie to ma taki wydźwięk pikantny, słodki i mocny. Powiedzmy, że Tony weźmie ją tak pod włos. Weźmie ją pod włos i powiedzmy, że może zrobić coś takiego na kształt, że
zadziornie ją tak podejdziesz na przykład, żeby się nie denerwowała, bo złość urodzie szkodzi. I zobaczymy jeszcze, co to za motyw będzie. Okej, tutaj mamy jeszcze taką drugą część, czyli no generalnie to jest znaczenie, jest taka stracona szansa, tak? Zaprzepaszczona, stracona szansa, więc Tony może tak jakby troszeczkę siebie podpiąć, że ta szansa to była jego i on jej nie wykorzystał. Przy okazji ją troszeczkę tak twardo i mocno jej to mówiąc i takie trochę słodyczy do środka dać. Okej, generalnie Tony jej tak trochę przeprosił, żeby się nie złościła, bo złość piękności szkodzi i sobie rozumie, że potrzebowała tego rycerza z racji tego, że jej poprzedni rycerz wyjechał, tak? Musiał wyjechać, trochę tak siebie opisując jako w roli tego rycerza, tak? Myślę, że to będzie trochę ciężkie dla niej, żeby przełknąć tę zaczepkę. Zobaczymy, co Mary powie. Okej, biała róża to generalnie oznacza słodka, delikatna i gładka. Czy być może spodobał jej się ten żart? Zaraz zobaczymy, w jakim motywie to będzie to delikatne, może jakieś przejście do jakiegoś innego tematu i tak słodko, uroczo to zrobi. Zobaczymy. To jest gest i dotyk. Powiedzmy, że to jak to można ugryźć? Może tak też słodko, żeby sobie nie pochlebiał za bardzo. Żeby sobie nie pochlebiał i zmieni jakoś temat na coś innego. Zaraz to wymyślę, co to może być za temat. Okej, bardzo delikatnie tego podeszła i gładko przeszła do innego tematu. Bo to był taki, że no nie sklepiaj sobie tak i bardzo szybko nawiązując do tego tematu, o którym on mówił, że dlaczego wyjechał, tak? Dlaczego wyjechał, bo w sumie to nie było nigdy rozstrzygnięte przez nich. Dlaczego tak szybko przeprowadził się do większego miasta. Ledwo po szkole skończyli szkołę, a on już wyfrunął z gniazda i poleciał w wielki świat. No i zapytała się, bo w sumie nie wiedziała, dlaczego tak jest, tak? No, w tym momencie zrobimy sobie taką pauzę. Jest dosyć późna godzina. Drugą część, nie zmieniając oczywiście z żadnego ułożenia, nagram Wam jutro rano, zapewne, żeby to rozdzielać na 2 odcinki, tak? Więc będą 2 materiały. Zaraz Wam przeczytam właśnie fragment, który napisałam na podstawie tych kilku wskazówek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i widzimy się w następnym. Cześć! Kopią lat Tony. Co to się stało, że ja muszę się dowiadywać od swojej mamy o tym, że wróciłeś w rodzinne strony? Myślałam, że przyjdziesz się przywitać ze starą przyjaciółką. Oczekiwałem, że będziesz wyczekiwać ty mojego powrotu i wybiegniesz mi na spotkanie. A tak naprawdę, mówiąc, mam teraz bardzo wiele na głowie. Dużo się u mnie dzieje. No, ty to zawsze byłeś typem marzyciela. Powiedz mi lepiej, skąd tyle obowiązków? Coś związanego z pracą? Życie to czasami duży ciężar, który potrafi złamać kręgosłup. Chcę od tego wszystkiego spocząć, zrobić pauzę choćby na chwilę. Dlatego wróciłem do rodziców na wieś. Potrzebuję przerwy od miejskiego gwaru. Ale powiedz lepiej, co u ciebie? Dalej uczysz w szkole? Tak, dokładnie. Miałam bardzo ciężki początek w tej pracy. To było przytłaczające. Ale na szczęście Alex mi bardzo pomógł w tamtym momencie. Jego pomoc okazała się nie do opisania. O kurczę, to kim jest ten bohaterski Alex? Z twojego opisu brzmi, jakby były księciem na białym koniu, ratującym damę w potrzebie. Po pierwsze, nie jestem damą, którą trzeba ratować. Umiem zadbać o własne interesy. A po drugie, być może ten książę na białym koniu to coś, czego mi w życiu brakowało. Oj, nie złość się tak. Złość piękności szkodzi. Rozumiem całkowicie, że potrzebowałaś w życiu księcia, skoro twój musiał stąd wyjechać. Nie pochlebiaj tak sobie. A tak właściwie to dlaczego tak szybko wyjechałeś?
Ledwo co zdążyliśmy skończyć szkołę, a ty już zacząłeś wynajmować mieszkanie w stolicy.